dzisiejszym odcinku zabiorę Was na niezwykłą wycieczkę po delcie Mekongu. Popłyniemy wąskimi malowniczymi kanałami tradycyjną łódeczką, spotkamy się oko w oko z olbrzymim pytonem, posłuchamy hipnotyzujących śpiewów lokalnych artystów i spróbujemy smaków prosto z tamtejszych wód. No to w drogę! Wsiadamy do busa. Dziś jedziemy na wycieczkę do delty Mekongu. Wykupiliśmy w końcu sobie taką zorganizowaną, nie jedziemy sami. Jesteśmy leniwi. No może nie, nawet nie to, że leniwi, ale po prostu już czas nas goni. Zostały nam raptem 2 dni pobytu w Wietnamie i jadąc na własną rękę trzeba by się strasznie nakombinować i mieliśmy obawy, żeby zdążyć na pewno. A jutro jeszcze chcemy też zobaczyć te tunele Kuchi, więc łatwiej było wykupić 2 krótkie wycieczki zorganizowane. No, po drodze do delty jeszcze mamy zwiedzać jakąś pagodę. Chciałem tylko dodać, że mieliśmy obawy co do punktualności, bo przyjechali po nas do hotelu, ale byli idealnie, także póki co nie mam żadnych zastrzeżeń, a jak będzie dalej, zobaczymy. Pierwszym przystankiem na drodze do delty Mekongu była pagoda Vinh Trang, jedna z najsłynniejszych świątyń w całym regionie. Już z daleka widać ogromny, uśmiechnięty posąg Buddy, który góruje nad terenem. Świątynia robi niesamowite wrażenie. Połączenie wietnamskiej, chińskiej i khmerskiej architektury, kolorowe zdobienia i mnóstwo detali. Vinh Trang powstała w XIX wieku jako buddyjska świątynia i z czasem została rozbudowana w imponujący klasztor. Na terenie świątyni znajdują się 3 różne posągi Buddy: siedzący, stojący i leżący. Każdy symbolizuje inny etap życia Buddy: nauczanie, oświecenie oraz wejście w nirwanę. Bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Jesteśmy w porcie, z którego będziemy wsiadać na statek, żeby płynąć w deltę Mekongu. Na razie będziemy wsiadać na taką łódź. Później mamy się przesiąść w jeszcze mniejsze. Przynajmniej tak mówił przewodnik. Start from the Tibet through a lot of the country, and in the end of Vietnam, the Mekong go together for Bắc Kingdom, and we will have a lovely there until the afternoon. We go back here. Nhưng mà khi mà nước cái nhiễm mặn nó sẽ đổi thành màu xanh lá cây. Mekong. Niedaleko wpada do oceanu. Jesteśmy na wyspie Unicorn Island. Wyspa jednorożca. Nie wiem czemu po angielsku się nazywa. Pewnie jakąś wietnamską nazwę też ma. And this cup, the bee is longan bee. Longan is a fruit on the top of that, you see. Here. See. Here.
Yeah. Fruit, yes. And the local people here, we took advantage of the bee for pollination flower, become the fruit. And beside that, they collect the honey and the royal jelly of them. Inside here, you can see we have a lot of bee, right? We have a three kind of the bee. The yellow one is the female bee. And the female bee cannot body eggs, so we call them worker bee. With the worker bee, very hard, like a difficult life for them. Yeah. And inside here, have been looking for about a black collar bee. Any black collar bee? Kiếm cho con ong đực đi, ong đực màu đen chính giữa này thấy không? Black collar in the middle, you see? Inside the cave, only have from the 15 to 20 male bee, and the male bee will get a mission very easy. Eating, sleeping, and have a set with the queen bee. Okay, 1, 2, 3, your family. Okay, hello, two of you over there. Excuse me. Now we are in the bee farm. So a lot of the bee will fly around you. Just make friends with you. Don't attract them. Don't take them to go away. Don't throw them away. Go away. Just give them and the bee will fly away. If you hit them, normally they will sting you. I'm not sure that we work like that. So just give them with the bee. Takie zdjęcie. Here we have this one with the honey. Pure honey. And then here we have one more thing. It's a bee pollen. The pollen have a smell of the tea better, and the pollen also good for liver, good for digestion also. And lunch, we have some tea. Oh wait, master of lime. Okay, you start eating the chicken. Jesteśmy na farmie pszczół i będziemy degustować taką herbatkę z miodem, z różnymi dodatkami, które widzieliście, pani tam wsypywała do szklaneczki, to spróbuję. Wszędzie pszczoły latają. Przepyszne jest, naprawdę bardzo dobre. Dużo cytryny, czuć cytrynę, ale miód też czuć, bardzo fajny. I widać, że pszczołom też się podoba. You want it? Hai ba cho các bạn. Ăn được mấy? Ăn được. Można podtrzymać pytona tutaj. Zakładają na szyję. Ja to chyba nie chcę. Anh đi em hứa với anh trọn đời không phai. Bông mai thấp thoáng dưới trăng, có phải anh dài không quân về thăm xóm nhỏ. Đêm nay đôi mình còn gần nhau trong cao, đêm nay trên đường về chiều xa hát theo người qua. Từ phía sau em đơn như trong đời chờ, nghe xuyên sao trong nhà đôi trai trên ngồi em có chờ lâu không. Straszna gonitwa ta wycieczka. Od jednej atrakcji do drugiej lecimy. Nie jestem fanem Miejsca są takiego fajne, zwiedzania. ale tempo, jakie Tak, narzucają, nie no, jest fajne. miejsca są świetne, naprawdę przepięknie tu jest, ale no nie, jednak ten typ zwiedzania to nie dla mnie, no ale
jest jak jest, jesteśmy na tej wycieczce. Trzeba z niej wycisnąć ile się uda. Three wood connect together, it's not balanced. So before you get on the boat, I would like to you remember for me three things. The first one, step in the middle of the boat. Don't step yourself it, you're falling down to the water. Jak widzicie, teraz będziemy na takie małe łódeczki wsiadać i płynąć rzeką. Okay, lady, careful. Don't get over there. One thing. Okay. Sit down. Down. Okay, see you next slide. Bye bye. No i dopływamy. Statek botami. I są żołądki. Wypłynęliśmy z tego kanału, z tej rzeczki na otwartą wodę. No i chyba będziemy się przesiadać do dużej łódki z powrotem teraz. Jesteśmy na farmie kokosów. Będziemy, nie wiem, degustować, oglądać, do końca nie wiadomo. Farma kokosów też znajduje się na jednej z tych wysepek tu na Mekongu. Dlatego jest w programie zwiedzania. Okay. Right now we are in the coconut candy factory, and I would like to show you step by step how to the local people they making the coconut candy. The first one, we need to choose about a ripe coconut like this. We cannot use about a young one because with the young one they don't have a thickened rice coconut inside. Okay, and the next one, this is we call the gay num, very sharp, right? When you do this job, you need to be careful. If you fall it down, the doctor don't like it. 3 minutes. 1, 2, 3. Yeah, this is the way they do it. Okay, we got a one monkey face. You see? We got a 2 eye and 1 mouth. Actually, with the coconut, we got a 3 eye. 2 male eye and 1 female eye. The coconut tree will grow up from here. Okay? And after that, they break it up. Oh my god. Ah, you see, we got a 1 line. Try it. And tell me the taste is sweet or not sweet.
It's good. We got a powder of the coconut here, and they will split it. Yeah, very good flavor for it, but don't bring too much. Okay. The next one here. When we have a coconut milk, we will let inside this bowl. We mix it up with the malt. MALT. You know MALT? Malt. 20% malt and 80% coconut milk. This for around the 6 hour. After 6 hour, we left to the slot machine here around the 1 hour more. When the liquid become thickened, they add some flavor. Chocolate, coffee, peanut, and banana leaf inside. We have a totally about a 7 hour. Remember, the candy no sugar. Jak krówka trochę. No, trochę. Cukierek Kokosowy. kokosowy. Ale w sumie dobre. No. Niezłe. It's good? One more. Here. They will have on this table and get into the form like this. On the pan, the candy will be arrived. And we use by the huge knife over there for cut it out. When they cut it out ready, and the worker here will wrap one by one. They will use by the young rice coconut for wrap it. This is the young rice coconut, you can't eat it. For not sticking your finger, you eat the coconut candy. Okay? And one worker like this, they can do around a 400 packet like this every day. One packet about a 22 candy. This is the durian flavor. Jakby naleśniczy. Może to masa na te cukierki. Coś takiego. Ale nie, bo tam zawijają w takie No, takie zawijańce. zawijańce jakieś. Trudno powiedzieć co to. Tu można kupić wyroby z kokosa, różne cukierki. Wyroby z kobry. Tak, jest też kobra w słoiku. To mniejszy wąż jakiś. Kobra walcząca ze skorpionem tu jest. Zobacz. A oprócz tego jakieś olejki, jakieś Kokosowe. nie wiem, mydełka, Wszystko kokosowe. wszystko z kokosa. Okay. Okazuje się, że to jest wódka z węża. Nawet można było spróbować, ale ja nie lubię wódki nawet w Polsce. Ja teraz taką wężówkę pić to też niekoniecznie. Na upał tak słabo teraz, na pusty żołądek. Jakaś zapora. Cô nấu hương bật cho dừa cho dê. To jest zapora. Przewodnik mówił, że jak jest przypływ i idzie fala od morza, to wtedy zamykają tą zaporę, żeby zapobiec podniesieniu wody właśnie w tych kanałach.
W tym momencie mikrofon niestety się rozładował i nagrałem część filmu bez dźwięku, więc spróbuję opisać wam, co się działo. Dopłynęliśmy do miejsca, w którym mieliśmy mieć przerwę na obiad. Zanim jednak usiedliśmy do jedzenia, przewodnik wrzucił do pobliskiego stawu garść pokarmu dla ryb. I nagle cała powierzchnia wody dosłownie się zagotowała od małych sumów. Wyglądało to spektakularnie, jakby woda nagle ożyła. Tuż obok stawu były też betonowe niecki z wężami i żabami. Wszystko w takim lokalnym, trochę surowym stylu. Niedaleko znajdowały się krokodyle. Za dodatkową opłatą dało się je nakarmić, używając długiej tyczki z kawałkiem mięsa na końcu. Wygląda to trochę jak wędkowanie, tylko zamiast ryby krokodyl. Na fermie krokodyli byliśmy już wcześniej w Kambodży, ale tam nie pozwalano na karmienie. A teraz czas na obiad. Podają tutaj tradycyjne dania z regionu i rybę złowioną prosto z Mekongu. Wszystko przygotowywane na miejscu, świeże i bardzo aromatyczne. Idealne zakończenie tej części wycieczki. I koniec pobytu na tej wyspie. Płyniemy gdzieś chyba w jeszcze jedno miejsce. Nie wiem, już w sumie taka godzina. Na łódce każdy dostał po kokosie do picia. Chyba tak. Trzeba też zjeść kokosa, a nie tylko wypić, więc tu można było sobie odłamać, tak? I taki kawałek kokosa tu można ugryźć. Wróciliśmy do portu. Koniec zwiedzania delty Mekongu. Później będzie podsumowanie. Na razie jeszcze będziemy jechać. Wsiadamy do busa i będziemy wracać do Ho Chi Minh. W drodze powrotnej przewodnik zabrał nas jeszcze do miejsca, gdzie pokazują, jak powstają lokalne produkty z jedwabiu i włókna kokosowego. Proces wytwarzania jedwabiu widzieliśmy już wcześniej w Kambodży, ale tam wszystko robiono ręcznie. Tutaj większość pracy wykonują maszyny. Oczywiście to też część pokazowa, więc na końcu można kupić gotowe produkty. Jak widzicie, Rafał dał się wkręcić. Ściereczkę kuchenną się wkręciłem za 12 zł. Tak, pani taki pokaz dała, że go po prostu namówiła i jedną ściereczkę, jeden zestaw ściereczek kupił. Także to już ostatni punkt dzisiejszej wycieczki. No, w innych krajach podobnie jest, że jak jedzie się na taką wycieczkę zorganizowaną, to często też zawożą gdzieś, a to gdzieś w Egipcie jakieś dywany pokazują, jakieś inne dziwne rzeczy.
Także tu było coś takiego na koniec i za chwilę już wracamy do Ho Chi Minh. Nasza wycieczka zorganizowana przez biuro do delty Mekongu dobiega końca, czyli w miejscu, gdzie się robi zakupy. Mam mieszane uczucia, fajne są miejsca, natomiast no, wszystkie wady zorganizowanych wycieczek, czyli na przykład trzeba się dostosowywać do tempa, które nieraz było szybkie, a gdzieś by się chciało dłużej pobyć. No wiadomo, że też muszą sobie sprzedawcy zarobić na trasie, więc jesteśmy podwożeni do takich miejsc, gdzie można zrobić zakupy. Także nie przekreślałbym takiej wycieczki. Jeśli ktoś ma mało czasu, to może być dobry pomysł, żeby szybko obejrzeć tą deltę Mekongu. Natomiast wiadomo, że tego rodzaju imprezy mają swoje wady. Trzeba się dostosować już do reszty grupy. How much is it? 50. O, to ja chcę zdjęcie. Where are you from? Poland. Poland, yeah. Ja. Magic machine. No. Tyle kosztuje sok. 50 000. Sok z trzciny cukrowej. Okay. Thank you. No, już co prawda połowę wypiłem, ale chciałem wam pokazać właśnie ten sok z trzciny cukrowej. Jaka fajna siateczka, nie? Bardzo dobry. Słodki jest i do niego była limonka. Także ta limonka takiego smaku nadała, bo trochę może bez tej limonki to taki byłby aż za słodki. No tak naprawdę dobry jest. Kolejny dzień w Azji, więc kolejny dzień na nową kuchnię azjatycką. Dziś próbujemy takiego ryżu w ananasie. To jest ryż po tajsku. I na górze, zobaczcie, są krewetki. Do tego będziemy jeść jeszcze coś takiego. To jest menu w ogóle. To będą marynowane jakieś kurczaki. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. Takie mini kotleciki jakieś. Zobaczymy zaraz, jak to na żywo będzie wyglądać i czy będzie dobre. Nie jadłem jeszcze kuchni tajskiej, w Tajlandii nie byłem, także chętnie spróbuję. Próbuję tego ryżu. Powiem wam, nie jest zły, ale w sumie jako osobne danie nie bardzo bym to widział. Jako dodatek do dania. A jedzenie wygląda tak, to mięsne danie. Mięso kurczaka jest pikantne. Mi smakuje. W takiej jakiejś panierce i jeszcze czymś posypane. Dali papryczkę. Jak ktoś lubi ostre potrawy, jest ok. Dla niektórych mogłoby być to za bardzo pikantne. Rafałowi to smakuje, a ja wam powiem szczerze, że mi tak jakoś nie do końca. Ten sos, w którym jest wymoczone to mięso, jakiś taki słodkawy, jakoś. Mimo że mięso jest ostre, a ja lubię ostre rzeczy, ale coś z tym sosem tak mi jakoś nie podchodzi. W następnym odcinku wybierzemy się na krótką wycieczkę do tuneli Cu Chi, miejsca, które odegrało ogromną rolę podczas wojny wietnamskiej. Zobaczymy, jak wyglądały podziemne korytarze Wietkongu, sprawdzimy, jak działały ich pułapki i dowiemy się więcej o historii tamtych wydarzeń.
Spróbujemy też jedzenia, które jedli żołnierze w czasie wojny. To nasz ostatni dzień w Wietnamie, więc po wycieczce zrobimy jeszcze krótkie zakupy przed powrotem. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.